Circo de la Sarthe oraz Porsche 962 grupy C z 1988 roku będzie idealną kombinacją finałowej rundy Ligi Thunder Nova Team Dywizji Nowa. Na ten emocjonujący wyścig zapraszają Was Smoki Nagata. oraz Bushman. Siemanko, Smoki. Witam Cię serdecznie na tym fantastycznym ostatnim wyścigu ligi sezonu drugiego. Tak jest, dobrnęliśmy tak naprawdę do finału, do tego crème de la crème. Jesteśmy we Francji na torze, który ma 13 km pętelkę. Każdy Bardzo zna długi. na pewno tor Le Mans. Fantastyczna pętla, ja uważam osobiście, bardzo lubię oglądać wyścigi na tym torze. Jak jest Le Mans, to zawsze oglądam tam, chociaż wiadomo, no nie cały czas, ale oglądam Le Mans. Nie wiem, czy ty też śledzisz, na pewno śledzisz, bo i wyniki choćby Kubicy czy Inter Europol. WEC. Tak. Śledzę WEC, więc oczywiście jadą Le Mans. Ta runda jeszcze przed nami w prawdziwym życiu. Tak jest, A dokładnie. my tu już mamy przedwcześnie trochę taki powrót do przeszłości. Dokładnie. Legendarna Skakujemy. grupa C. Tak jest. Wskakujemy do auta, które jest totalnie bezkompromisowe, które zostało zrobione po to, żeby było po prostu piekielnie szybkie, no i wygrywało tą grupę C. Kiedyś po prostu, no, te czasy były inne, nie było tak tylu Wcześniej liczyły się tylu tylko zakazów, osiągi. nie zakazów. Tak jest, osiągi, To były- nic więcej. Demony lat 80. Tak jest. Mercedes Sauber, Mazda 787B. Nissan, tak, Nissan. Nissan tutaj też miał RCK czy C, jakoś też takie oznaczenie było. Tak. To teraz Inne. z głowy nie jestem w stanie wymyślić, ale mogę sprawdzić. Nissan R9 2CP, 92 rocznik i jeszcze Dokładnie. Jaguar XJR9 z 88. Tak, te auta tylko różniły to, że powstawały rok po roku tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Porsche, to tym autem Porsche wygrało Le Mans w 1987 roku. Ten egzemplarz jest z 1988, czyli rok późniejszy, że tak powiem, i zajął drugie miejsce w Le Mans. Oczywiście też bardzo dużo innych sukcesów związanych z wyścigami prototypów, także wyśmienicie sobie radziło. No i ma status auta legendarnego, jeżeli chodzi o te Porsche. Natomiast jeszcze tutaj wtrącę jedno zdanie na temat toru. Ciekawostka taka, że do 1990 roku prosta Mulsanne była bez szykany, ale że wiadomo, auta przybierały, po prostu prędkości bardzo mocno rosły, ale że ta prosta ma 6 km, to auta potrafiły się rozpędzać tam do 400 km na godzinę. No i organizatorzy oczywiście ze względu bezpieczeństwa wstawili dwie szykany, które są z nami do dziś dzień. Tak, no demony prędkości, taka prosta, nawet z tymi dwoma szykanami tutaj da się rozpędzać do bardzo wysokich prędkości. Tak, dokładnie. Te auta nawet nowsze, które właśnie czy to te hybrydy, nie wiem, Toyoty czy Ferrari nowe, to no widać po prostu, że one po prostu tak jak mówisz, no demony prędkości, rozpędzają się bardzo szybko. No i co? Powoli chyba możemy przechodzić do kwalifikacji. Została nam chyba minuta. Zaczniemy dzisiaj jak zegarkiem w ręku. Tak, jeszcze Resetujemy pokój, resetujemy pogodę. Co tu jeszcze można by nadmienić? No przede wszystkim mamy rozstrzygnięte miejsce pierwsze, które zajął z dużą przewagą nad miejscem drugim Liam, nad Mateuszem swoim No jeszcze to teammate'em. nie jest oficjalne, bo tam matematyczna szansa jest, no ale raczej spodziewamy się, że to będzie Liam, który zdobędzie to pierwsze miejsce. Nie ma z nami Tak, Pablo. tutaj. Dokładnie, to jest uważam informacja dnia, niestety niewesoła, zła bym powiedział wręcz, no nie ma z nami Pablo, który zajmuje trzecie miejsce aktualnie w I walczy z tabeli. Bubu o awans, jest 4 punkty Tak różnicy jest. między nimi.
Więc tym samym o trzecie miejsce będą walczyć Bubu z Szymim, aczkolwiek 14 punktów przewagi Bubu nad Szymim to jest raczej bezpieczna Handicap bardzo tak, duży. Bardzo tak. duży handicap. Bubu by musiał naprawdę się chyba urwać koło, a Szymi gdzieś tam musi dosyć mocno przypunktować, ale naprawdę walczy się do końca, nie wolno się poddawać, także musi Szymi po prostu też stanąć na wysokości zadania i wycisnąć z tego Porszaka maksimum, co się da. Emulek Kierowcy jedzie, są Linki. już gotowi. Tak, Marta nie jest gotowa. Marta, kobieto. Aha. Agata, masz lekki pogłos, jak mówisz. Siemanko czat w ogóle, z wami się też nie przywitaliśmy, tak? Albo ja się nie przywitałem, także siema. Ajek, Wilinki, Pablo, Szymi tutaj napisał, ale za chwilę będzie jechał, więc nie będzie miał czasu pisać. Ajek zapewne siedzi z browarem, z fortuną czarną i będzie oglądał poczynania dywizji Nowa. Aha, jeszcze możemy wtrącić słówko o deszczu. Może jak kwalifikacje się zaczną, to Nagata tutaj Jak zawsze najbardziej. naszą pogodynką jesteś, także możesz tutaj za chwilę coś rzucić, bo pogoda naprawdę spotkała Ekstremalna. ogromnego figla. Tak, Tak, jest, Ruszamy. Jest, fajnie, tak jest, ruszamy z chwalami. ruszamy. Czy zdążę? Pierwsza połowa wyścigu deszczowa, w tym 3 bardzo mocne kafelki. Zaczynamy od R7, Monsun, później przechodzi do R5 i R5 podwójne, więc trochę się uspokoi, może być jakaś mrzawka i później znowu ulewa. 15 minut kwalifikacji, co spowoduje, że ten deszcz pod koniec trochę będzie słabnął i te późniejsze kółka to będą te mocniejsze. Dokładnie tak. No i później po tym deszczu mamy tak naprawdę 4 kafelki w słoneczku, więc jak ten monsun cały przejdzie, no to ten tor zacznie szybko przesychać i na pewno zawodnicy będą musieli zjechać do pit stopu na zmianę opon. Natomiast do tej pory, czyli do połowy wyścigu, tak jak mówisz, no będzie tu ogromna walka między zawodnikami, to na pewno, ale też ogromna walka między zawodnikiem a autem i warunkami na torze, bo one nie są absolutnie sprzyjające do jakiejś do szybkiej jazdy, do mocnej rywalizacji, także będzie się działo. Miejmy nadzieję, że stawka się za bardzo nie rozjedzie, a jak się rozjedzie, to i szybko się zjadą z powrotem, żebyśmy mieli tutaj co komentować. No i zaczęli już Tak, Marta już pojechała. Zawodnicy wyjechali na okrążenia pomiarowe. Oczywiście pierwszym okrążeniem jest okrążenie rozgrzewkowe, formujące, bądź to zwał jak zwał. Ale warunki są katastrofalne, są bardzo trudne, naprawdę. To już jest poziom jazdy, to jest naprawdę bardzo trudny. Nie wiem, czy można ciężej jakąś kombinację ustawić, chyba trudniejszy tor, ale jeżeli chodzi o deszcz i auto, to myślę, że tutaj to jest naprawdę bardzo trudna kombinacja, bardzo ciężkie wyzwanie dla zawodników. Nordschleife 24H, ulewa. Myślę, że to jest trochę trudniejsze. Dojechaliśmy Tak. tam grupą trzecią. I była też rzeźnia, bo też spadł deszcz i wiele akcji, incydentów się działo na torze. Sam też spowodowałem 1 czy 2. Także tak to jest. Błędne decyzje, no ale... A jak pijesz? Czarnego Jacka. A jak pisze, że jakieś echo słychać, ale no nie wiem. Teraz jakby było ok. Ale to słychać Raz, u dwa, nas, trzy, raz, dwa, trzy. Może gdzieś... Nie wiem, tak jak na streamie patrzę, to wszystko wygląda ok.
jakoś nie ma bardzo mocnego tego echa. No, przejedziemy się z Martą, jedzie pierwsza, albo po Ale kolei. to No, ciebie i mnie? Tak słychać z echem, czy... nie wiem, wiesz, na telefonie nie jestem w stanie powiedzieć. Ale tego nie poprawię, szczerze mówiąc. No, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na decyzję strategiczną Liama. Myślę, że Liam tutaj z premedytacją wyjechał ostatni. Jak najbardziej. Tego względu, No, że czeka, aż ten tor troszeczkę przeschnie. Też zawodnicy mu tutaj mogą utorować delikatnie drogę. Natomiast Marta zbliża się do ostatnich dwóch szykan. Jedna jest taka lżejsza, którą można praktycznie przeciąć, przelecieć, dobrze redukując biegi. Natomiast druga już troszeczkę cięższa, trzeba dosyć mocno zwolnić, szczególnie na deszczu, bo stoją po prostu kałuże i Marta właśnie będzie zaczynać tam okrążenie pomiarowe. No, ogólnie spoko, bez jakichś większych przygód, pierwsze sekwencje zakrętów. Ogólnie ten pierwszy sektor to już jest ogólnie sektor z prawdziwego toru wyścigowego w Le Mans, prawda? Nagata, nie wiem czy wiesz, czy nie, ale ten pierwszy sektor to jest normalnie z toru Le Mans. Natomiast ta dalsza część tutaj, ta prosta, Molzan i tak dalej, to już są po prostu no, drogi, które są w Le Mans, tak? Czyli tak, połączony tor jest jako wyścigowy oraz drogowy. Zgadza się. Marta jedzie na oponach deszczowych. To samo Olo. Szymi pośrednie. Piotr pośrednie. Meciek deszczowe, mocne. Mularczyk też pośrednie. To samo Warblade. Mateusz, Bubu, Damian. No i Liam. Większość jedzie na pośrednich oponach. No ten deszcz będzie się uspokajał. Jakbyś... Tak, widać, że te warunki już się troszeczkę, ten pasek wilgotności toru można tak nazwać, no on już jest na równo z tą, z tym poziomem na full wety, a troszeczkę gdzie niegdzie już nawet jak z jamem jadę, to spada poniżej, więc powoli zaczyna nam ta nitka toru przesychać. Więc te pośrednie, no i no w tym warunkach no ciężko mi powiedzieć, nie jechałem, trzeba spróbować, ale czy pośrednie będą lepsze? Chyba tak, w tym momencie przynajmniej lepszą będzie oponą. Marta już jest po prostu. Jeszcze takie warunki bardziej mocne, deszczowe. Piotr niestety złapał sekundę kary, także będzie to doliczone do jego pomiarówki tutaj, ale to myślę, że nie ma się czym przejmować, ponieważ kolejne okrążenie, gdzie tego deszczu będzie jeszcze mniej na torze, będzie lepsze, efektywniejsze, także skupić się, nie rozpraszać się tą karą i po prostu jechać swoje. Dalej. Wszyscy tutaj z tyłu są na prosto. Bubu czekamy na pierwsze okrążenie. No czekamy oczywiście. No, limity toru. Bardzo mocne są. Powiedz, jak już mówisz, to mów. Te białe linie, które tak wychodzą na środek toru, w niektórych miejscach można wyjechać poza nie, bo tarka jest limitem, aczkolwiek w niektórych minimalny wyjazd poza tą białą linię kończy się karą. No i spodziewam się tutaj ogromnej ilości kar. O, Marta z uszkodzeniami. Tak, coś Marta musiała się zdarzyć, rozbić. Szczerze mówiąc, tak, nie widziałem tego, chociaż jadę z nią jakiś czas, to nie widziałem. No musi teraz zjechać do pit stopu. Tak, musisz Marta zjechać do pit stopu, naprawić się, żeby kolejne pomiarowe okrążenie było po prostu lepsze. Natomiast pierwszy, który zrobi nam okrążenie, to będzie Olo. Będzie Olo, tak. I Marta... Jakiś Marta zjeżdża.
zjeżdża do pit stopu i Brawo, dobra decyzja. co zrobi Olo? 55-0. Teraz Szymi. Musimy spokojnie pokonuje ostatnią szykanę, wpada na Ojej, prostą trochę tarka. i 54,6, 40. 4600, czyli lepiej. Piotr. Niewiele, ale lepiej. Piotr. Z tą sekundą kartę 56, znamy, tak, tak. 500. Meciek. Wow, Emulek pobił wszystkich, pogodził 8 sekund niż Szymin. 46,200. 8 sekund. 8 sekund. No tutaj Pogodził już jest praktycznie sucha nitka. No ci co wyjechali później to teraz robią bardzo szybkie czasy. Mamy Mateusz, jeszcze Warblade'a. Warblade, tak jest. Jeszcze patrzę właśnie na Meciek już Oj, zrobił Warblade czas, przestrzelał. Oj, oj, oj. 37, więc Meciek jest piąty. Warblade. Warblade teraz Można by było się 46, poprosić 7, o sliki w tym momencie, prawdę mówiąc. 50. Też 40 I Mateusz, ładnie. pole position tymczasowe. Szymi Intery. No te kółka teraz będą drastycznie. I Liam jeszcze, Liam. Kończy sekwencję tych szybkich esek. 3 sekundy Jeszcze przewagi mamy ma. Bubu. Jeszcze Bubu. Aha, okej. 46. 46 400. To daje nam Damian. trzeci czas. 47. O, 48. Czwarta pozycja. No ci co później zaczęli kółko, no to Są szybci. tak, a teraz zrobiło się Liam przestrzela ostatnią, O. przedostatnią szykanę. Oj, czy to będzie ponownie kara? zaczyna to padać. będzie niezaliczone chyba okrążenie. 40. Nie. Brawo, 41-100. Zaliczyło 3 mnie to sekundy. okrążenie. Super. 41 Sekundę nad 100. Mateuszem, swoim kolegą, partnerem zespołowym. No Olo Ogólnie zrobił zgodnie z planem. tak. Jakie opony Szymi, to już Linkowi powiedziałem. Pudding Team. Linki, Olo nie znowu wiem, jedzie pierwszy, na tylko pośredni. na pośrednich. Szymi jedzie na pośrednich, proszę bardzo. Kto tu pierwszy skończy pomiarówkę? Jest to Olo. Olo. Ja patrzę, zobaczę z nim. Oj. To już nie będzie dobry czas. Tak, Olo powinien zjechać po pośrednie opony. Pośrednie deszczowe. Jeszcze no zdąży chyba te pomiarowe jeszcze strzelić, jak zjedzie, chociaż może być ciężko. 4 minuty zostało do końca. Nagata nie zdąży, bo jeszcze musi zjazdowe przejechać całe. Także te i jeszcze jedno musi zrobić na tych gumach, bo jak teraz zjedzie, to mu nie zaliczy i jeszcze będzie musiał całą pętlę zrobić i zakończy tak naprawdę swoje chwale. Oj, teraz Nie szeroko. zdąży dojechać. Tak. Ale siebie poprawia, aż o prawie 4 sekundy, 3,8. Pablo, oglądasz i płaczesz pewnie, co? Oj, Meciek tutaj miał problemy. Meciek miał jakiegoś spina, widziałem na mapie, ale ciężko było znaleźć, co to za kierowca był. A, uszkodzony samochód u Meczka. Marta na pośredni. Ona jeszcze zacznie to kółko pomiarowe. Olo nie zjeżdża. Olo już jest na prostej i poprawia się. Poprawił się i tak Prawie o 3. 4 sekundy. Jeszcze może się poprawić. Sporo. Tak. Jeszcze może się sporo poprawić. Nie wiem jakiego międzyczasu, ale to jest zawodnik. 11 Proszę sekund bardzo. się poprawia. Brawo, super. Na Szymiego trzeba patrzeć, bo on walczy jednak o ten awans tutaj. Mularczyk. Delikatna Sekunda. ostrożność. Poprawia się o sekundę. Piotr natomiast też się poprawił. Aż o 6 sekund, około 7 nawet. Teraz Mateusz. Damian bardzo mocno przydzwonił, ale bez uszkodzeń, całe szczęście. Nie wiem kto jest przed Mateuszem. Ktoś zjechał chyba do boksu. Ja jadę z Mateuszem. Ja też. Nie wiem czy się poprawia czy nie. Powinien.
I to bardzo mocno będzie. Tak. Pole position, Super, Mateusz 3 sekundy. Pierwszy. Ekstra. Elegancko. Warblade też się poprawia, proszę bardzo. 43,500. Daje mu to 4. lokatę. Także Mulek ewidentnie jakiś tutaj błąd. Jeszcze jedno Poprawił kółko, się znacznie. jeszcze jedno kółko Tak. bez problemu zrobi. Gdzie jest Liam? Liam dopiero będzie wjeżdżał w sekwencję 2 szykan, czyli już kończy 42 u Bubu jest to 3. lokata. 42, To wciąż tak. 4 sekundy do Mateusza, ale jest przed Szymim. Jest przed Szymim, przed jego rywalem jest Tak. sekunda. Liam. No, pobije Mateusza. 36,600. 1,5 sekundy, ale te czasy się bardzo mocno zbliżają do siebie, więc to już jest limit powoli, że tak powiem, że po prostu no Damian limit P7. wyciskania. Oj, Damian to już raczej odpuścił albo przestrzelił. Siema Wolski, szkoda, że nie jedziesz. Olo traci 11 sekund, tam chyba spin był. Kątem oka widziałem. Mamy Szymiego. Zobaczymy, jak jego delta będzie wyglądać po tej prostej. Po mocnym dohamowaniu do lewego zakrętu jest strefa. Ja jestem ciekawy Marty, jak ona na tych nowych Trochę świeżych szeroko. oponach pośrednich. Oj, ktoś przestrzelił. Szymi poprawia się pół sekundy. To Olo wyleciał. Mhm. Czeka teraz. Mularczyk. Last lap. Piotr. Marta. Wszyscy ładnie przyjechali. U Marty nie widać żadnej delty, także nie wiem, czy ona się poprawia, czy nie. Zapewne się poprawia. Kto pierwszy Po będzie długiej kończył prostej minutę? będzie Szymi. Po Szymi, długiej prostej tak, jest Szymi. sektor. Pół sekundy się Pół poprawia. sekundy się poprawia. Trochę To jest za mało. No zobaczmy, ta ostatnia tutaj dwie szykany, no może tutaj trochę nadrobić. Musi je pokonać dobrze, mocno. Chociaż krawężniki bardzo zdradliwe, mokre. Dobrze Ostro próbuje wleciał. w miarę, bez kary. I tak jest. I przeskakuje. Bubu. 1,700. Przeskakuje Bubu. To jest Ja. następny. Bubu się Mularczyk. poprawia już o 3 Mularczyk. sekundy. Trzeci. Że Mulet Bubu się też jest poprawił. tu. Bubu się poprawia. Marta, Piotr, czwarta. 41, Marta. Marta przeskoczyła Szymiego. No, 3,40 to jest jej czas. ale tak, ta decyzja o zmianie opon To jest była jak następny. najbardziej słuszna. Ja jadę z Bubu, Mateusz. ale Bubu się poprawił aż o 3 sekundy. Mateusz, oj, trochę teraz z problemami. Poprawił się 30. Poprawił się, tak jest, troszeczkę dołożył. To jest następny. Bubu na pewno jeszcze. Ja patrzę z Bubu, on Warblade. już kończy. 42 Warblade. Olo. 8 czas tylko. Oj, pół sekundy. I to nie będzie poprawy. Jest Bubu. Bubu i Meciek. Czy Bubu wskoczy na P2, P3, gdzieś tam, tak myślę, że to może być P4. P4 jednak, P4. Prawie 3 sekundy poprawy. Także- Znowu się rozpadało, czyli tak trochę się uspokoi i znowu będzie ulewa. Ależ ty się znasz na tych pogodynce, kurde. Słychać po prostu. Czerpać. Słychać te Aha, R5, słyszysz, ja mam tak, wyciszone. R5 przeleciały i było słychać, że już mocniejszy deszcz się zaczyna. No cóż, jeszcze chyba Liam, tak? Nie, Liam już też skończył. Tak, no już cóż, jest koniec kwalifikacji. Liam, pole position, zgarnia oczko. Drugi Mateusz, który jak zwykle mu to wszystko nie leży, nie gra, on nie czuje. Jest jednak drugi. Emulek, no zaskoczenie jednak.
że nie wycisnął tutaj więcej. No Bubu czwarty, jego główny oponent Szymi jest szósty, pomiędzy nimi godzi ich Marta, super wynik Marty, naprawdę. Świetne kwalifikacje. Piąta pozycja, tak jest. No Piotr, Warblade jak zwykle, oni muszą koło siebie żyć, bez siebie nie mogą po Tak, prostu. Piotr bardzo Czy to ładnie. wyścig, czy chwale. Piotr, tak, super. Warblade też nieźle, a chociaż no, mógł na pewno lepiej. Potem mamy Damiana na 9. miejscu, Olo na 10. miejscu, no i Meciek na miejscu 11. Z problemami, panowie, z problemami. Tak, tu widać różnicę czasową bardzo dużą, także... No Pudding Team 1-2. No Pudding Team tak, dokładnie, one two. I teraz jestem ciekawy, jak tutaj chłopaki zagrają, czy Liam jednak ustąpi Mateuszowi, zrobi bufor mu jakiś, Warblade ale nie wiem, przetasuje czy muszą. stawkę na starcie. Oby nie, oby Warblade nie przetasował tej stawki. No, dokładnie. Oby takich akcji nie było, ale może się dużo dziać do tego pierwszego zakrętu. No, tam trzeba na pewno wcześniej hamować. Mam nadzieję, że zawodnicy są tego świadomi. Żeby zachować spokój, że ten wyścig nie jest do pierwszego zakrętu. To będzie Szczególnie bardzo nie w tych długi, warunkach. trudny wyścig. Tak jest, także cierpliwość, systematyczność, brak błędów to jest klucz do przetrwania przynajmniej pierwszej części tego wyścigu. Później już może się troszeczkę te tempo inne okazać zawodników na suchym torze. Zobaczymy. Tak, starcie. zobaczymy. Ci, co zdecydują się na start na oponach Pośredni, mokrych. takich tych najcięższych, tych niebieskich, Tak jest, to niebieskich. będą mieli przewagę na początku. Bo jednak te warunki są takie mocno No, deszczowe. faktycznie, jedno... Jest mokro, jest woda. Jedno bądź dwa okrążenia faktycznie tam będzie... Siema Egze, pozdrawiamy. Faktycznie będą to warunki no, bardzo ciężkie na typowo mokrą nawierzchnię opony, natomiast później już po tym drugim, trzecie okrążenie, no to tak jak widzieliśmy, no pośrednio wejdą w grę. Czy ktoś zaryzykuje i zjedzie po sliki? najbardziej. Też może to być taka możliwość, tylko czy Myślę, że te okrążenie mu sliki coś na nie, tych slikach da? ponieważ no, trochę się zrobi sucho, może tak mniej więcej na jedno okrążenie, ale na interach będzie dalej jakby lepiej jechać, ponieważ znowu się rozpada po tej Dokładnie i nie wiemy chwili oddechu. w którym miejscu toru, bo jeszcze jak nie daj Boże, Nitka wiesz, jest zacznie duża. okrążenie, nie? I zacznie padać, a będziesz myślał, że dasz radę, a tu ząg, nie? Na przykład. Także faktycznie uważam, też nie zaryzykowałbym zjazdu po sliki. Tak, albo Trzymałbym jednak te opony jazda, pośrednie, przetrwał te pierwsze dwa okrążenia i później po prostu gonił. Zobaczymy, Dokładnie. na co zdecydują się zawodnicy. Nie widzę tego aktualnie. Na jakie opony? Nie widzimy Zaraz zobaczymy. strategii. startujemy. Piotr jeszcze coś pisał. A, ready jest. Dobra, Jest okej, już bo ready. pisał, że... Let's go! Tak jest, także... Ostatnia zaczynamy runda nowa ostatni team sezonu wyścig. drugiego. O! Powodzonka panowie i widzom i nam, komentatorom życzę miłego wyścigu. Ja tutaj będę z pozycji czwartej sobie. Łogin, Emulek ja z restart. Liamem jestem. Coś tam pisał? Emulek restart? A nie, jedzie. Co byłem? Szymi, nie strasz. Tak się nie robi. Ale 3, 2, okej, 1. jadę z Bubu. Go! No, wolny start Bubu tutaj się Szymi do Mateusz, niego świetny dobiera. start. Widzę tutaj Mateusz, Bubu, świetny Marta, start wykorzystuje. Marta, 4. pozycja. Mularczyk atakuje. Oj, ciasno, ciasno. Ale czysto, nic się złego tutaj nie dzieje. Bubu jedzie z Martą bok w bok. Szym jest tuż za nimi. Szuka swojej okazji. Uła! Na pośrednich Martę. jest. Marta jest na oponach deszczowych, niebieskich, dlatego ona ma bardzo dużo docisku. Zobacz, że jedzie teraz na 4. pozycji. Bubu agresywnie.
zaraz za nimi Szymi. Później 1 sekundę już Warblade, więc trochę dalej. Bubu raczej tu będzie atakował, albo będzie popychał Martę. Pompuje delikatnie Martę, tak. Oj, te dohamowanie, Ale leje. te szykany tutaj to będzie... Mateusz piękny buch. O, William Bubu zrobił. poleciał. Ale poleciał na dohamowanie. Strzelił. Ale auto No i ma teraz- problemy I teraz Szymi. Powrót. Tak jest, atakuje Szymi. Musi to I zrobić. zyskuje tak jest. pozycję. Szymi przejmuje pozycję. I Piotr będzie atakował Tak, Warblade'a. Piotr wyprzedzał Warblade'a. 7-8. Bok w bok jadą, ale Piotr odpuszcza tutaj. Wyświetla mi się balans hamulca Piotra. Raczej jedzie na... Marta na 3. pozycji. Marta już na 3. pozycji. Przeskoczyła Emulka, ewidentnie tutaj slipstream musiał dobrze zadziałać. No i warunki i opony no nie pozwalają graczom na pośredniej oponie tutaj cisnąć. Ile weź, zobacz, Marta mija dosłownie, macha Liamowi i mija go. Także no pierwsze okrążenie zdecydowanie dla Marty. No te Proszę opony państwa, deszczowe, nikt niebieskie. się chyba tego nie spodziewał. Oj, trochę ale głęboko. przestrzeli troszeczkę. Ale Liam nie może też wcisnąć gazu, a jednak tutaj wyprzedza Martę. Przez Mateusz chwilę ucieka. powtóreczka mi się nie zamontowała. A Liam uślizg złapał i Marta to wykorzystała. Tak, Linki, domyślamy się, że będzie traciła, ale później ten deszcz znowu się pojawi, także każdy Przepraszam. ktoś tam gdzieś tam straci, każdy gdzieś I Marta tam teraz zyska. znowu Będzie wyprzedza. taki okres na torze na pewno. Mulek się wpycha pod pachę Liamowi i go wyprzedza. Oj, tutaj, oj, reakcja łańcuchowa, Mulek, Liam, Szymi też tutaj. Oj, no to było dosyć niebezpieczne, uważam. Na szczęście bez uszkodzeń ciężkich, więc zawodnicy jadą wszyscy w komplecie dalej, bez uszkodzeń. Nie wiem co mi się dzieje z powtórkami. Chcę... Dobra, teraz mam to. Zobaczmy jeszcze raz, czy uda mi się... Tak, to będzie... To nie jest. Nie To już udało jest się. To już jest tak. Dobra, ale już wiem o co chodzi. Oj, Mulek teraz szeroko. Nie tym guzikiem zaznaczałem. Myślałem, że to było V, a to jest Z. W porządku, zdarza się, nie ma problemu. No, przynajmniej trochę wyłapałeś, nie. w czym jest problem. Tak, no niefortunnie, kurczę. Było trochę Ależ akcji. tutaj Emulek się wpycha, o lala, i Oj, 2,5 sekundy dla kary. Emulka. Kurczę, ale wpycha mu się pod pachę normalnie. Ależ go zaatakował, naprawdę bardzo odważnie Bubu. Bubu się chyba czegoś takiego nie spodziewał po Emulku na te 2,5 sekundy kary na pewno zabolą. Chociaż nie zabolą tak mocno, jakby to był suchy tor. Bardzo Szymi powoli mocno. traci kontakt z Liamem. Liam tutaj z Martą jedzie w parze. No Marta Mateusz 3,5 świetnie... sekundy kary, człowieku! Oj. Zobaczmy, czy uda się to wyłapać. Nie. Musiał szykany mocno. Mati! No nie. Mularczyk. Zobacz, tak, Emulek do Szymiego już tutaj dojeżdża dosyć mocno, bok w bok. Bubu na 6. pozycji. Ale przyciągnął Emulek, aż odcięło mu zapłon i tak naprawdę Szymi z powrotem wraca na P4. Bubu, mocne dohamowanie, nurkuje, ale Emulek nie zostawia mu miejsca. Absolutnie nie Trochę zostawia mu arci-barci. miejsca. Nie... Tak, to no, może się to niestety skończyć zaraz jakimś poślizgiem któregoś z zawodników, oby nie, ale jadą naprawdę na limicie. Bubu zapowiadał, że tu będzie walka, że będzie chciał tutaj pokazać, że on się cały czas tu mocno liczy, że nie odpuści, pomimo przewagi punktowej. I Emulek, ależ dive bomb, delikatny, ale czyściutko, nic się tutaj nie dzieje, wszystko po krawężnikach.
Szymi dosyć mocno zwolnił i Emulek po zewnętrznej wyprzedza Szymiego. Ależ się dzieje z Liam. Liam ma sekundę do Marty. No 2,5 sekundy u Emulka to on straci bardzo dużo, straci. Piotr jest 80, więc on tu może stracić z 3 pozycje. Może jeszcze Olo. Zobaczymy. No. Warblade chyba jakiś musiał błąd popełnić, delikatny, ponieważ jest za Olo i Damian się do niego dobiera. Zobacz, to jest 9-10. Damian go wyprzedza i zyskuje pozycję Damian na rzecz Warblade'a. Liam w tym czasie wyprzedza Martę. I oby bez kary, oby bez stłuczki tutaj jakiejś. Ależ to jest bardzo fenomenalne. ładnie, bardzo tutaj ładnie. Sekwencja zakrętów naprawdę. Te pośrednie już zaczynają łapać grip, więc teraz Marta będzie stopniowo tracić do momentu, aż będzie kolejna ulewa. I teraz mamy Emulka, który... Oj, Mateusz stracił 2 pozycje. 3. Emulek 3 pozycje. 8. I Damian się do niego dobiera. Wyprzedzi go ewidentnie. Emulek 9. I Warblade też. Emulek 10. Ale Piotr poleciał. Ależ tu się dzieje naprawdę fenomenalne ściganie mamy od początku, słuchaj. Oby tak dalej, naprawdę stawka, zobacz, jest zbita, żadnego spina nie mieliśmy, tak jest, o to chodzi. Dwie bardzo mocne kary Emulek i Mateusz stracili bardzo dużo Tak. czasu. Ale spokojnie, panowie, fokus i jechać dalej. Piotr walczy za Pablo, Szkoda oczywiście. linki też, że nie jedziesz, także żałuj, bo ogląda się fenomenalnie, ściga się na pewno jeszcze lepiej. Przepraszam, ale... Bo Olo z problemami, ale Olo jest na 7 pozycji i Damian na 8. Emulek 10, no stracił prawie wszystkie pozycje. Meciek jest Tak tylko jest. na 11 pozycji, który jest 3 sekundy za nimi. Ta prosta Molzan tutaj daje dużą szansę nadrobienia w slipstreamie. Damian, ale biją się Warblade, tutaj. Emulek. Damian, Warblade, tak jest, trójeczka. Nie wiem, czy zapisujesz sobie manewry wyprzedzań, miałem to robić, ale ja po prostu nie ogarniam jest za bardzo. ciężko. Ależ błąd Mateusza! Wypada z toru, łapie pobocza, na szczęście wraca, ale traci 2 pozycje na rzecz Piotra i Olo. Także nie układa się. No ten prawy zakręt tutaj wynosi, wyjechał na trawę bez spina. No Piotr zyskuje na tym, ale długo wracał na tor. Jeszcze Olo, Piotr i Olo, P5, P6 w tym momencie. Jest, zobacz, tutaj Bubu atakuje P3, czyli Szymiego i Piotr, patrz! Szymi traci 2 pozycje, ależ fenomenalne przebicie tutaj Bubu i Piotra. Skorzystał z miejsca Piotr, jedzie bok w bok teraz z Szymim. Bubu z tego korzysta i ucieka. Marta, chciałbym zauważyć, że jest druga. Tak, jeszcze zobaczmy szybko na powtórce ten atak. No Bubu od wewnętrznej, Piotr też próbował. Szymi asekuracyjnie. Tak, on tu zaatakował Szymiego, koniec końców wyprzedził, także super manewr. I Mateusz się przebija pół sekundy. Pół sekundy kary, tak. Szymi coś nie może pozbierać się za bardzo tutaj, tak jak mówisz, że dosyć chyba mocno asekuracyjnie. Nie czuje tego auta, tych warunków chyba. O, ale Mateusz bardzo szeroko tam poleciał. Wyprzedził 2 samochody, no ale pół sekundy kary. Ale się przepycha tutaj z Piotrem i atakuje. Tu mamy 10 minutę manewr, także można zapisać. Ja sobie na spokojnie to przejrzę wszystko, szczerze mówiąc. Sporo tego będzie. Bubu się zabiera za Martę, to jest pozycja 2-3. Czy będzie atakował Bubu Martę? Tak jest, nie bampuje jej, atakuje ją. Uj. Żeby tu Świetny tylko atak. kar nie było, żeby tu tylko nie było przecięcia. Nie było. Mateusz, Szymi, Piotr. Piotr trochę szeroko wyjechał.
Mateusz teraz odbębni karę, straci pozycję na rzecz Szymiego i może Piotra. Właśnie Szymi odzyskuje pozycję 4. Marta Bubu. Marta teraz od zewnętrznej. Po mokrym torze jedzie. Ale nie daje tutaj, walczy, broni się elegancko, super, naprawdę Marta sobie radzi fenomenalnie, jak do tej pory. Liam korzysta, ucieka, już 4 sekundy ma przewagi nad Martą. No teraz wyprzedza. Marta musiała chyba tak jakiś błąd popełnić. Te łety już tak nie funkcjonują dobrze jak pośrednie opony. Oj, teraz przestrzeliła teraz zakręt. Szymi dalej na 4. pozycji. Tam, oj, sekunda kary dla Marty. Szymi, Mateusz, Piotr. Emulek też zaczyna łapać drugie tempo, wracać. Piotr na awaryjnych, nie wiem. Emulek wyprzedza właśnie. Piotra, właśnie nie wiem, czy coś się nie dzieje, chociaż Emulek przestrzelił mocno. No jedzie Piotr normalnie, więc chyba załączył Tak, przez przypadek awaryjne. Może być. No, trochę stracił czasu. Jeszcze jak robi się sucho, to trochę inne tempo mają ci zawodnicy. Szymi. Pół sekundy za Martą. To na pewno pod koniec tej prostej zbliżą się do niej. Może będą ataki nawet. Zwróciłeś uwagę, że nawet mieszanki dają prędkości maksymalne, są zupełnie inne. Tak, tym twardsze, tym szybciej. Tak, na mokrą nawierzchnię one tak jakby uważam, że mniejszą prędkości maksymalną ma auto w ogóle. Tak mi się wydaje. Mniejszą? Tak, bo traci strasznie, nawet na prostych dosyć mocno traci Marta. No zauważ, że za nimi... Też zmiany biegów tutaj mają znaczenie. Tak, właśnie przyjrzyjmy się. Marta myślę, że oszczędniej trochę jedzie. Ale no jest tunel aerodynamiczny. Szymi i Mateusz na tym korzystają. Tak jest. To jest walka o 3. miejsce. No Mateusz z 1. miejsca na 5. jedną karą. 3,5 sekundy, no ogrom czasu. To jeszcze nie koniec. Wiemy, że... Szymi. Ulala. Chyba wiemy, że jeszcze spadnie gęsty deszcz. Marta wróci do gry tutaj na pewno. Tak, tylko czy nie spali opon? Łapie tą tak mokrą nitkę. Powinien zacząć się pojawiać za chwilkę, za minutę dosłownie. Zobacz radar. Zobacz radar. Bo teraz się uspokoiło, ale ten deszcz wróci. Marta trochę wraca, powoli zaczyna się Emulek pojawiać. na tym korzysta. Także... I teraz sekunda kary dla Marty. Tak naprawdę zakończą okrążenie. Myślę, że 6. jakaś pozycja minuta już do Marty. 1,5 i będzie deszcz. No tutaj kary robią swoje. Zobacz, Marta przed chwilą w top 3, już 6. To samo Mateusz. No Mateusz powoli wraca. No też tutaj jadą chłopaki na pośrednich oponach, więc tu więcej gripów jest jak Marta na mokrych, niebieskich, więc musi liczyć już, że już zacznie padać. I za chwilę ten deszcz na pewno spadnie. Szymi, za Bubu, 1,5 sekundy. 1,7. Jak będzie po tych szykanach? Czy zyska? Zyskuje, zbliża się do Bubu. Bubu z błędami. Później mamy Damian. 8. pozycja. Warblade 9, 10. Olo. I daleko Meciek. Zaczyna.
Zaczyna padać, już kropi. Wraca deszcz. Liam 8-8. Tak, Z przewagi uciekł na sekundy. 8 sekund, także spokojnie już powoli zaczyna swój wyścig. Oj, bu! Kurczę, nie widziałem tego. Bubu, problemy. Ale złapiemy to. Wyjechał szeroko, za szybko. Wypadł na piach. Bardzo go to spowolniło. Raz, dwa, Spada na pozycję 5. 3. Faktycznie strata duża. Marta, Piotr. Teraz walka. Pięknie jadą bok w bok. No Marta ma trochę zużyte te łety, ale no zrobi się ulewa i czy będą na tyle jeszcze... Trochę życia mają, ale Tak, na pewno czy mają wystarczająco tak. życia, żeby dawać przewagę nad pośrednimi oponami, nawet w ulewie. Już na pewno nie będzie ich teraz tak zużywała mocno, bo się zrobiło już bardzo mokro. Szymi na drugiej pozycji, ale tu już się zmienia w tej topce. Mateusz Tak, był co pierwszy, chwilę, nie? teraz Szymi, no ale jest ta Spadł ulewa. na 5. albo 6. Jest aktualnie 3. Szymi też co chwilę gdzieś tam się przewalał. I Mateusz czy będzie atakował do Willinki liczy punkty na żywo. 176 Szymi w tym momencie, 168 176 Bubu, 168 Szymi. To jest 8 punktów, tak? Ajek pisze, że już przy takim zużyciu, jakie opony ma Marta, to że będą tak samo działać na ulewie jak Intery. I Mateusz wyprzedza Szymiego. Tak jest. Troszeczkę Chyba szeroko. I Szymi odbiera tą pozycję. Odzyskuje. Emulet już się też pojawia, jest bardzo blisko. Pycha Tak. się pod pachę Mateuszowi troszeczkę. Tak niepewnie się zbyt wciskał. optymistycznie, tak, to jest zbyt optymistyczny manewr był. Mateusz tutaj mądrze nie zostawił mu zbyt wiele jednak miejsca. Wiedział, że ten manewr się nie uda. Bubu. 2 sekundy za Emulkiem. Deszcz przybiera na sile. Tak. No Marta tak 50% lewa tylnia opona. Oj. Cała trójka, Szymi, Mateusz i Emulet utrzymują się jeden za drugim w odstępie około półsekundowym, nawet mniejszym. Więc O, jak naprawdę Bubu zyskał sekundę w tej sekcji. cały czas się tutaj Emulek zbliża. No, Mateusz i Emulek jadą tempem, które dyktuje Szymi i wypada Szymi i Mateusz odzyskuje P2 i Szymi też traci pozycję na rzecz Emulka. Więc już tutaj też Bubu ile? 1,5 sekundy. Więc ponownie mamy zmianę. Może był lekki kontakt od Mateusza, bardzo blisko było między nimi. Ale już jest bardzo mokro. Ponownie tak, tutaj uluety za chwilę wejdą w grę. No zobaczymy. No Marta, to jest sekunda kary. Zobacz, Bubu już jest za Szymim. Tak, I ale delikatnie wypada, ale no nie wiąże się to z jakąś większą stratą czasową. no Mateusz zaczął odjeżdżać znowu. Odzyskał tą 14 sekund stratę. Liam ma już przewagę. No, Liam jedzie spokojnie sobie, wiesz, tutaj bez żadnych walk, po prostu odjeżdża systematycznie. Dokładnie. 70 Szymi. Aha, dobra, bo deszcz, okej, różnica duża czasowa, ale to przez ten deszcz. Bubu bardzo mocno nadrabia. Co tam z tyłu, Piotr, pozycja 6,5 sekundy kary. Marta Za nim sekunda. jest Marta z sekundą. Zobaczymy w tej sekcji Później mamy zakrętów, Damiana. jak nadrabia Marta, no ale
Powinna chyba mieć trochę więcej gripu jak Piotr. No oczywiście ta kara nie pomaga, ale czy tu będzie Siadnie im atak? drogę jeszcze. Awaryjnymi. Nie ma ataku. Spokojnie, tak. Oj, Ależ Bubu rzuca tam naprawdę. Piotr uślizg, Marta walczy. też uślizg, no walczą, próbują utrzymać ten pojazd, no nie jest to łatwy samochód w prowadzeniu. Demon grupy C. No Szymi Mularczyk. Cóż tutaj, nie? Tutaj Trochę ping-pongu. troszeczkę był delikatny kontakt, ale naprawdę ładny. To się wszystko fajnie zapowiadało tutaj ze strony Szymiego. No nie udało się, ale nie odpuszcza Szymi, brawo. Bubu też jest zaraz za Szymim, także cała trójka obok siebie. Mateusz złapał drugi oddech, odjechał delikatnie. Marta Korzysta od z tego, zewnętrznej. że chłopaki walczą. Emulet pół sekundy. Wyprzedza Piotra, ale ta sekunda teraz no znowu zamienią się pozycjami. Ła, i Piotr delikatnie wyrzuca Piotra i niestety ma uszkodzenia auta. Ajajaj, szkoda naprawdę, bo dobrze sobie, bardzo dobrze radzi Piotr. O, mocny uślizg i stuknął. Tak, no te uszkodzenia. No teraz już musi po prostu przejechać to do końca tego deszczu. Do końca deszczu. Jechać, naprawić się. Tak. No. Leciek bardzo mocno zużyte opony, które ma... Bubu wyprzedza Szymiego. na wierzchu. Zobacz czas między Szymiem a Martą. Marta pół sekundy już odrobiła. Teraz trochę traci, znowu się zbliża. 5-9, 5-8. Ależ Marta zyskuje. 80 na ten moment. Ponad sekundę. Marta ma teraz wyjście. Oj, wyjście trochę słabsze. Ale jak daje mocy, ona ma dużo tego gripu. Ma dużo tego gripu. I goni. Będzie teraz goniła Szymiego, który no na tych interach ma problemy się utrzymać. No jest teraz bardzo mokro. Mateusz wykręcił najlepszy czas szóstego okrążenia na razie, tak sobie obserwuję po czasach. No nikt lepszy 4 na razie minuty. nie zrobił. Tak, 4. Meczek dopiero kończy, ale to już jest ponad 4. Także Tak, nawet szybciej od Liama, to po okrążenie 1,5 pojechał. sekundy są między sobą w tym momencie zawodnicy. No, Amulet ma pół sekundy kary, czyli Szymi tak naprawdę 4 sekundy złapie się Marta. w slipstreamie. Ale go goni. Nie, i faktycznie te czasy jakoś się nie różnią z mieszankami, więc teoria została obalona. Marta to tutaj goni jak szalona w tym momencie Szymiego. Tak, Mam, bardzo. W takim już jest tempie to go 3,5. dogoni na ostatnim sektorze. Bardzo możliwe. No teraz dużo prostych mamy. Także tej nivelacji czasu tutaj no nie ma możliwości jako takiej, ale jak się pojawią później zakręty, to naprawdę może sporo nadrobić tam. Damian pół sekundy. Paliwo, zobaczmy paliwo. Warblade, Damian, Piotr, oszczędnie. Najlepiej ale Szymon traci. chyba tutaj. Marta prawie równo Też 50. Marta lepiej nawet. Oj, Mularczyk to pali. Pali mocno. No i zaczyna zachodzić słońce, więc te warunki, mimo tego, A Mateusz że jeszcze bardziej pali. Nataszka uszkodzony tył. Tak. Musi
musiał Oj, mieć Damian. kontakt. Warblade, Piotr. Oj, Piotr z tymi uszkodzeniami to on teraz na tej prostej prawdopodobnie zostanie zjedzony. Przyglądaj się Marcie. Goni. Nawet bez slipstreama Zobacz, Damian. pół sekundy to chyba przy mi delikatnie wypadł. Poniżej 3 sekund jest. Więc no... Naprawdę bardzo Damian mocno wyprzedza go Piotra. utrzymał. Tylko że ma pół sekundy kary, no chyba że będzie miał fenomenalne wyjście. Damian z tego zakrętu. Aj, Damian wyjechał za głęboko. O, teraz się musi wyczołgać. 2 sekundy, Marta. Jeszcze wyprzedza Damiana Olo. Kara. Bubu 1,7. już jest, Bubu już też złapał się w slipstreamie za Emulkiem. Poniżej 1,5 sekundy, Marta. Więc tempo Bardzo goni, już sekunda tylko. bardzo dobre. Mamy Szymi noc. walczy o przetrwanie. Ewidentnie gracze na pośrednich oponach mają ogromny problem ze znajdowaniem gripu jakiegokolwiek. Tak, Jak można tu nawet w ogóle nazwać, że tu jest grip gdziekolwiek. Na tej nawierzchni, gdzie jest po prostu deszcz zacina. O, spin! Marta! Aj, za szybko chciała. bez uszkodzeń na szczęście. Tak, Marta wraca do gry. No już tutaj Piotr jej za chwilę A pomaga. Piotr światłami. raczej jej nie złapie, bo Piotr ma uszkodzenia, więc on raczej odjedzie, no ale 11 sekund się zrobiło. No szkoda, bo naprawdę fajnie tutaj sobie radzi. Podpaliła Jeszcze nie się. jest wszystko stracone, więc tak, nie Podpaliła jest wszystko się, stracone. też mamy Za noc. szybko gaz. Natomiast Bubu za Emulkiem 0,7 sekundy, więc tu na prostej Mouzan będzie możliwość ataku i już mruga Emulkowi. Zaczyna go tutaj grać, gierki psychologiczne wchodzą w grę. Taktyka mrugawcza, Tak jest. oślepia zawodnika. Jestem tu. Za chwilę będę cię kąsał. Byli zawodnicy VFL Team w F1, którym jeździłem także ja, więc to jakby starzy koledzy, oni się znają. Zwróć uwagę też, że Mateusz ładnie uciekł na prawie 6 sekund, sobie nagrabił. Już jest 6 sekund nad Emulkiem, także troszeczkę ma lżej na pewno, ma jakiś handicap wyrobiony. Tak jest, polski. Marta na VR w deszczu, w nocy, plus w tym samochodzie. Szacun za dobre ściganie. No oczywiście, no Marta, no gdyby nie ten Bubu atakuje spin Emulka. od zewnętrznej, Tak. oj, na razie nie wyszło, Ale ale mi czy się będzie nie miał udaje. lepsze wyjście? Czy będzie miał lepsze wyjście? Nie ma lepszego Złapał wyjścia. Bubu ten samochód po prostu jak byka za rogi, udało mu się utrzymać go w linii toru. Było gorąco. No tak jak piszecie panowie, no Marta świetny wyścig do tej pory jedzie. Oprócz tego spina to jedzie świetnie. Jeszcze te niebieskie oponki deszczowe robią robotę tak naprawdę. Zobaczmy, szósta Tak, pozycja. grają na Już 2 sekundy odrobiła znowu do Szymiego. A i teraz szeroko. Piotr jest 4,5 sekundy za Martą. Tam mamy Warblade'a, mamy Damiana, który wyjechał szeroko, mamy Olo, Tak. który... No, zatrzymał się chyba, chciał. Czekaj, no, zobaczmy, czy tam był kontakt. Tak, możliwe, że był kontakt. Był Olo kontakt. ustępuje. O... Bez uszkodzeń obaj zawodnicy, dlatego tak czekał Olo. Tak. Ślizgo. No tak, szkoda tego kontaktu, no ale sportowe zachowanie ze strony Olo na szczęście obyło się bez uszkodzeń. Olo wypada. Tak, obaj zawodnicy mają pół sekundy kary. Warblade
sekund. Oj, Warblade teraz zyska pozycję. Piotr pół sekundy kary. Odbył te pół sekundy kary? Tak, Chyba tak. ale jeżeli miał, to odbył na pewno, bo jedzie o wiele, wiele wolniej. Czy będzie teraz atak? Nie, No czeka. Piotr z tymi uszkodzeniami, no Warblade także z uszkodzeniami, więc obaj zawodnicy są jakby na równi. Bardzo blisko siebie, cały sezon są blisko siebie ci zawodnicy. Tak. Równe tempo, podobne strategie, no przynajmniej im się nie nudzi. Marta jest 8 sekund, już 3 sekundy nadrobiła na tym okrążeniu do Szymiego i zobaczmy na tych szykanach, jak to będzie wyglądało. 7-6, 7-5. Natomiast powiem Ci szczerze, że deszcz przeminął, przestał padać. Tak, czyli już będzie się robiło sucho. Tak, będzie się robiło sucho, więc w tym momencie czas dla Marty gra na po prostu jej niekorzyść. No, a niestety... Jeszcze odrabia, ale niedługo to pewnie ta sytuacja się odwróci. No i co? Czas na zmianę. Co tam u Liama? Liam 11 sekund nad Mateuszem, więc Liam troszeczkę zwolnił. 3-7 ale... Mateusz nad Emulkiem, więc bezpiecznie, ale no jeden błąd i to wszystko może zniknąć. Tak, czyli Emulek nadrobił do Mateusza, bo to było 5 sekund aż. Także... Gdzieś delikatny chyba błąd. Mógł się pojawić, no było bardzo mokro, większość zawodników. Oj, bubu! No ryzykuje, no Grubo. dużo próbu. Fajnie się to ogląda, naprawdę te decyzje są nonszalanckie, ale Tak, no Marta... naprawdę dobre, trafione, bo nie kończy się to jakąś tragedią, tak? Tylko jadą wszyscy dalej. No na szczęście, bo tutaj 2 metry, może nawet mniej i doszłoby do nieprzyjemnego incydentu. Na pewno. Natomiast Marta zniwelowała ponownie pół dystansu, który dzielił ją okrążenie jeszcze temu do Szymiego, czyli zostało jej 6 sekund do Tak, Szymiego. wciąż nadrabia do Szymiego. No, może teraz wyjście trochę gorsze. Te opony jeszcze się nie palą, no ale czy będzie jeszcze ekstra kółko u wszystkich zawodników dla tych pośrednich i mokrych? No myślę, że tak. Tutaj są warunki jeszcze ewidentnie gdzieniegdzie, może nie w każdym miejscu na torze, ale tu na przykład na tej sekwencji, gdzie Mateusz jedzie z Emulkiem i z Bubą, no tu ewidentnie się aż prosi o te opony pośrednie. Tak, Bubu no, jest kurzy się sekundy bardzo za mokro. Emulkiem. Także czy będzie atak ze strony Bubu? Podejrzewam, że tak. W najmniej oczekiwanym miejscu, tam gdzie byśmy chcieli, ale czekamy. Emulek delikatnie wyrzucony. Trochę za głęboko wszedł. Bubu wcześniej przyhamował. To jest No i 90. Emulek To tutaj lepsze ucieka. wyjście. Emulek. Tak, ewidentnie lepsze wyjście. Potem jest Szymi Marta aż 8 jakiś sekund. błąd chyba popełniła, bo jest 8 sekund do Szymiego i pół sekundy kary. Więc te opony już naprawdę zaczynają nie służyć. Nie odbędzie kary jeszcze na tym okrążeniu. Na Zobaczmy, 9. co pozycji zrobi Damian Liam. sekunda. Liam będzie zjeżdżał do pit stopu. Tutaj naprawdę już się można mocno zastanawiać nad slickami. Jedzie dalej. Liam, tak, jedzie dalej. Czy Mateusz zaryzykuje? Nie musi tak naprawdę. Jedzie Tak dalej jest, także. jedzie dalej. No mają te pośrednie, jeszcze to jedno kółko zrobią. Bubu zjeżdża. Bubu też. Uszy mi jakiś spin musiał być, bo bardzo wolno jedzie. Co zrobi Szymi? Czy zjedzie teraz do pit Zobaczmy, stopu? czy uda Ale się jest to jakieś złapać. żółte flagi są jeszcze, o co tu chodzi? Oj, Szymi za szeroko wyjechał. Emulek chyba... ale Emulek chyba jakiś błąd popełnił. Bo żółte flagi były, nie wiem czy ta gra po prostu tak coś tam... No Tak, proszę bardzo, na Marta zjechała. wyjściu na prostą start meta spin. Proszę bardzo, Bubu, Szymi, Marta, Damian, brawo, odważne decyzje, naprawdę super.
Szymi Emulek także może szeroko dużo wyjechał. stracić. Okrążenie jeszcze będzie tutaj, no, męczył się na tych mocno już zużytych oponach pośrednich. Jeszcze tym bardziej jak zwróciliśmy uwagę, no popełnił błąd. Tak, Mateusz ma dużo w lepszym stanie te korzyść. opony od Emulka, no. Zdecydowanie Mateusz nie katuje tych opon tak mocno. Nawet od Czwarty dnia ma Warblade. lepsze opony. Oj, Warblade ma bardzo zużyte. Piotr trochę lepsze. No i tutaj panowie dalej razem jadą z tymi uszkodzonymi Tak, pojazdami. razem zjadą, razem wyjadą. Razem i naprawią. dojadą. Oj, pół sekundy dla Piotra. No to jeszcze Warblade za chwilę do kompletu, pół sekundy i będzie ok. Sekunda Wolo. Pół sekundy u Bubu. Szymino 3,5 14 sekundy sekund. Marta. O jeny. Czyli musiała wyłapać karę tak naprawdę przy wyjeździe i plus jakieś pół sekundy gdzieś. Tak, tam jeszcze Damian obrocony. Wjechał tylko na mokrą nitkę i niestety. wraca. No Meciek jest daleko, więc nie ma zagrożenia. Marta i Szymi może 12,5 odetchnąć z sekund. Olgą. Więc tutaj jest bezpieczna przewaga między Szymim a Martą. No Marta i tak do tej pory świetnie sobie radziła. No zobaczymy jeszcze 23 minuty wyścigu zostało. Bardzo dużo. Mamy suchą nitkę, ale te pobocza mokre są zabójcze. Są niewybaczalne. No jeszcze tak, tego typu autem, które po prostu no, buksuje kołami do trzeciego biegu, to naprawdę jest ciężko tutaj, łatwo o błąd, o tak może. Tak jest. Ulala, ależ Warblade tutaj delikatnie chyba przyhaczył Piotra. Na szczęście nic się złego, poważnego nie stało, jadą dalej. Mocno zanurkował Warblade. Nie ma żadnych uszkodzeń. Przód, tył. Ale dużo kar. Olo, Bubu. No stawka Piotr. się troszeczkę rozjechała. Tak, no i jeszcze tutaj Piotr wypada! Piotr! Oj! karambol. No, w prawdziwym życiu by z tego nie wyszedł chyba. Nie byłoby co zbierać. Nie byłoby co zbierać. No teraz to już... Wyjechał musi trochę, jechać w to. oj, szeroko wyjechał. Tu plus piach i na dohamowaniu destruction. Silnik cały. Zakręt w drugą stronę. Tak. Skręcał w prawo. Jan w pitstopie. Jan w międzyczasie w pitstopie. Mateusz zapewne też Tak. zjedzie, zjechał. 9%. 5% Emulek mniej jak też Liam. musi zjechać, tak. Musi, nie ma wyboru. I tak robi. 10%. Warblade to samo zrobi. Chyba raczej średnie opony, żółte sliki będą. Miękkie. 20 minut, no może te 16 okno by okrążeń. było, nie? 16 okrążeń przejadą przez ten deszcz. Na pewno wolniejsze tempo jak na suchym, to no-brainer. Tak. Tylko czy dojadą na miękkich? Zobaczymy. No Liam wyjedzie pierwszy, Ktoś się 73% zdecyduje w otankowane. ogóle. Miękkie. Proszę bardzo, mamy miękkie. Liama. Ostrożnie na wyjeździe, ostrożnie na wyjeździe. Czy Piotr jedzie dalej? Jedzie, oczywiście. Ojeny. Piotr w sensie tak, jedzie dalej. Co on Nie robi? zjechał Piotr. Mateusz spin! Spin! Wyjazd pistopu jedzie dalej. Emulek! dostanie 3 Emulek sekundy? też! Emulek też na wyjeździe. O, tylko tu Emulek mamy tyłem. pirueciki już. Tak. Uwaga, Szymi jedzie. Szymi. Emulek zjechał. No, patrząc po stawce w tym momencie, Piotr i Olo jeszcze nie byli w pitstopie, Bubu już właśnie wyprzedza Olo do prostej Mulzan, także będzie gonił Piotra, który ma uszkodzenia, więc za chwilę... Nie też wiem dlaczego, płonie. czy Piotr nie zauważył? No, Olo też jedzie, nie? Tak, tylko no Olo nie ma uszkodzeń, więc tam mógł sobie jeszcze pozwolić. No Piotr w tym momencie to traci ogrom. Oj, Bubu.
Może wiesz co, bardziej chcą już zaoszczędzić na miękkich oponach, żeby spokojnie dojechać do mety. Tak, no bo teraz wyprzedza To Piotra, jedyny no te argument sliki, tak naprawdę może być. Tak jest. sliki, brak uszkodzeń, Bubu, no bez szans. Jeszcze tutaj, Rakieta. tak, teraz podciąga się Piotr trochę za Bubu, więc te uszkodzenia i niweluje stratę czasu z uszkodzeń. Szymi wyjechał natomiast bardzo dobrze, bez jakichś przygód. raczej. 18,7 sekund straty Mateusza do Liama. No obrócił się na wyjeździe z pitstopu. To samo zrobił Emulek. Szymi 11,5 sekundy za Mateuszem, bez przygód. Później mamy... Zaczyna się ten wyścig naprawdę bardzo źle układać, patrząc na tabelę i na Szymiego. Szym jest szósty, Bubu jest drugi, więc No to by a już musiały są- być odwrotne pozycje, żeby w ogóle myśleć o liczeniu punktów, tak prawdę mówiąc. Więc tu ta sytuacja jest, no naprawdę robi się bardzo zła. Dokładnie. A do Marty zbliża się Warblade. Nemesis Marty. Tak, dzisiaj Już, tam na tak. czacie były odgrażanki jakieś, także Już nieraz No. na torze wyjaśniali sobie sprawy, kto jest lepszy. No i teraz czy Warblade na dogoni finałowej Martę. rundzie dobrze by było, żeby ją dogonił. Ciśnij Warblade. Żółte flagi. Mateusz, na pewno. Piotr Jolo. Czy to był Mateusz? Tak, delikatnie gdzieś tam błąd Uj. widziałem Mateusza, że zwiedził pobocze. Złapał nitkę mokrego na dohamowaniu. Na szczęście bez ściany. Piach go uratował. Ależ te warunki są na... O, ależ Bubu wydzwonił! Bubu to samo, dosłownie, całe szczęście jadę z nim. Już Ależ te odpalam warunki powtórkę. Są niesamowicie zdradliwe, naprawdę, słuchajcie, to jest, po prostu warunki są katastrofalne. Zjeżdżasz Tak, ta mokra nitka. Tak, Oj, zjeżdżasz, złapał słuchaj, trochę na mokrą mokro- i dead, dosłownie, nie? Ale przywalił. Tracisz absolutnie kontrolę nad samochodem, zobacz. No, czy Te straci... warunki są naprawdę ciężkie. Czy straci tyle, żeby... Zjeżdża Piotr. W końcu zjeżdża Piotr. Doczłapał się na pewno, może odpocząć chwilę. Tylko czy Szymi zyska tyle, żeby złapać Bubu? 15 sekund około między nimi jest w tym momencie. Mateusz 10 sekund traci do Bubu. Myślę, że nawet z tymi uszkodzeniami Bubu dojedzie. To jest 20 sekund między Szymi a Bubu, wiesz? 15 bardziej chyba. Marta Liczyłbym. przejeżdża ostatnią szykanę, wjeżdża na prostą. Piotr No wyjedzie, zaczyna wyjedzie dopiero przed tankowanie. Piotrem i przed Bez Olą, problemu. Tak jest, na pewno. 5. pozycja w tym momencie, to samo Warblade. No, Piotr i Jolo stracili tutaj. Szczególnie Piotr. Bardzo dużo Warblade stracili. był 2,5 sekundy za Martą, jest 5. Więc Gdzieś delikatny błąd musiał się wkraść. no Marta wróciła do top 5 po tych przygodach. Tak, to jest 19 sekund do Szymiego, no będzie niezmiernie trudno. Olo 3 sekundy. O. I Piotr Za ze wyjazd. spinem. Zobaczmy tego spina jeszcze raz, jak się uda. Uwaga. Wyjeżdża Piotr. I ogień na mokrym, tak jest. To musiało się tak skończyć. A Olo dostał 3 sekundy, bo unikał Piotra, żeby w niego nie wjechać i no, skończyło się jak się skończyło. No i Meciek tym samym jest 5,5 sekundy za Piotrem. Mularczyk. Co się dzieje? Co się dzieje z Emulkiem? No, jest Zjechał jasne. ponownie do pit stopu, żeby naprawić samochód. Wyjeżdża znowu w full ogień na mokrym i spin. I tym samym Emulek melduje się na ostatniej pozycji. Co za sprawa. I Meciek z takiego końca jest na 9. Przeskakuje pozycji. o 2 pozycje, ale jeszcze czeka go pit stop, ponieważ jedzie na pośrednich oponach. O, jeszcze pit stopek. Ty, ale zobacz, Tak jest wynik. poczekaj, pół baku paliwa ma. Co, czy dojedzie?
Zabraknie mu opon. Nie, opon zabraknie, tak, ale jak on uskrobał pół baku paliwa? A jedzie sobie spokojnie. I pół baku? Żółte flagi? Kto? Ależ tu się dzieje, Olo! Tańczy Olo. na poboczu. Ui. Blisko, blisko, blisko. Warblade też. Wyjechał szeroko, no. Olo. Warblade też. Która pozycja Warblade? 6. I uszkodzenia. Zastanawiam się, Uszkodzenia skąd Warblade'a. on ma pół Oj. baku paliwa, czy on przypadkiem nie zjechał, nie dotankował i wyjechał bez zmiany opon. Może jakiś misklik albo coś tego typu było. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Aj, tyle Warblade paliwa, tyle uszkodzenia. zaoszczędzić, to... No i Marta tym samym znajduje się w ziemi niczyjej. 18 sekund do Szymiego, 17 sekund do Warblade'a, więc Tak no to jest Natomiast świetny Mateusz wynik. nadrobił ponad 4 sekundy już nadrobił do Bubu na jednym okrążeniu, czyli Jedzie na miękkich. uszkodzenia, tak, uszkodzenia robią ciężkie, swoje. no, dają mu sobie znać, tak. W sumie odrobił już tyle czasu, więc nie zdziwię się, jak złapie jeszcze Bubu na koniec Tak, wyścigu. złapie i to będzie za 2 okrążenia, myślę. To będzie gdzieś na 15. No oczywiście nie biorąc pod uwagę tego, że którykolwiek z nich popełni błąd. Ale goni oczywiście, go bardzo no, tak mocno. Ma o odpukać. wiele lepsze opony. Zwróć też uwagę, no Bubu. Tak, Jego tylne pali. zaczynają już, Oj. będzie Oj. kara i jest prawie spin. Także no, to zobaczymy. No Mateusz, jest kara. Pół sekundy, Tak, tutaj tu widziałem ten ale wyjazd. już się wychyla Mateusz, już widać go w tle. Na 4. pozycji Emulek, no tu już trochę daleko jest. Szymi jest na 4. pozycji. Tak, Szymi, przepraszam. Emulek chyba powiedziałem. Meciek w pit stopie. Box, No, box, jak on box, to box. zrobił, powiedz, że 38% wachy ma. On musiał pitować. Nie pitował, zobacz. No nie Wszystkiego- wygląda na... Tak, tam Nie ma po 4,24 prawej. jest. Jeden jest 4,24 na 8. okrążeniu. Czy to był właśnie pit stop? No nie, bo by była literka P obok. Aha. Faktycznie, tego nie zauważyłem. O kurde, człowiek uczy się całe życie, no. Popatrz. Kim umiera. Damian? Ale to Kto to musiał wyspinował? faktycznie tak jak... To musisz tak jak mówiłeś, że po prostu zaoszczędził, nie? Tak, tej bardzo wapy. spokojnie jechał. Oj. Co mu to dało? O, To, że Emulek się znowu tańczy. kręci się, Emulek chyba już ma dość. Tak. On do pit stopu chce wjechać, zobacz. Nie wiem, czy Gran go nie wyrzuci na tor z powrotem, bo chyba tak nie można pokonywać tej linii tutaj. Nie, jednak wjedzie. O. Tak, wjechał. Meciek. Wjechał i nie wiem, czy coś... Damian się obraca na wyjściu na prostej Molzano, 8. Tak, pozycja. Olo go zyskuje mija. tę samą pozycję i Meciek, no I Meciek! wraca do gry. Wraca do gry Meciek. I patrz, i zabiera się za Olo. I to na 100% będzie udane. Taki Bo Olo ma rozpędzony. uszkodzenia bardzo O. mocne. Czy Tak, złapie Olo może ma? coś z Ma. powtórki? Nie. Niestety. To tym samym Meciek odjedzie na prostej, no nie ma szans. Emulek wychodzi. Tak. Emulek dzisiaj ewidentnie nie w formie, no zgadza się. Chory. Emulek jest chory. Był z nami na imprezie na chwilę, to mówi, że bardzo źle się czuje i słychać to było po nim. Natomiast Mateusz zwiedza pobocze. Ze spinem. To dosyć Ej. mocnym. Także był chwilę za Bubu, dosłownie. Tutaj albo się coś wydarzyło I Szymi! między nimi. Sium! Szymi Wyprzedza. na Mateusza. Zobaczmy Ciekawe, nie to. wiem, dasz radę to Oj, uchwycić jeszcze? szeroko. Złapał wodę. Patrz, drugi już był. Tak.
Mateusz Tak, linki, wyłapaliśmy to późno, wyprzedził, ale jednak. no już stracił. No i Szymi jest tym samym na pozycji numer 3. Goni Bubu. Tak, i Myślę, że spin. go dogoni. Czyli no, Mateusz wyprzedził Bubu, złapał go i... No tu będzie walka o 3. stopień podium. Mateusz Szymi. Myślisz, że nie Szymi nie złapie Bubu? 12,5 sekundy. Trochę dużo. Ile czasu? To są 3 okrążenia mniej więcej, 3-4. O, Nie, 3 max. znajdzie 6. bieg Szymi, to go może dogonić. Ło! Driftem. Ale to Tak, że coś Mateusz raczej i Szymiego złapie. 1 sekunda. Teraz bardzo Tak, mocno już się jest zbliży na tej slipstreamie, prostej. Także będzie go gonił. Marta 5 cały czas. O, Jolo! Nie bez uszkodzeń. Ale trafiłem. Wyjechał szeroko, spin. Oj, jeszcze na samym powrocie. Damian melduje się na pozycję 9, Meciek 8 w tym momencie. Ależ walka między Szymim a Mateuszem na pierwszej szykanie, to tutaj było mocne dohamowanie Mateusza, ale nie wyprzedził Szymiego. Szymi się cały czas broni. Zobaczmy to, czy Mateusz tutaj odzyska pozycję numer 3. Na razie tak. Zobaczymy jak po tej szykanie drugiej. Ale mocne dohamowanie ze strony Jest to Mateusza, udany ale atak. broni tą pozycję, tak jest. No i teraz Szymi się odgryza, slipstream i o ile fabryka dała ogień na tłoki. Będzie się dopiero do Mateusza. Mateusz wężykuje delikatnie. Zrywa tą strugę, natomiast Szymi już stara się z nim zrównać, rzuca 5. bieg, chyba za wcześnie. A Mateusz teraz widać, że rzucił 5. A czy to dohamowanie tutaj się uda? Tak, jest czyściutko. Mateusz broni pozycję. Ależ zobacz, jak te pobocza, krawężniki są... Olo też opuszcza pokój. No szkoda, że chłopaki rezygnują, no ale cóż, takie są ich decyzje, ale te krawężniki i te pobocza są tak zdradliwe, że po prostu... I proszę bardzo, Szymi, wychyla się. Ależ atak fantastyczny. Jeszcze przed tą sekwencją zakrętów. I Mateusz spinuje! Spin! Ależ tutaj wypadek. Ulala, mokry tor i Mateusz tak naprawdę się obraca. Szymi ucieka. W ten sposób uzyskuje 8 sekund przewagi. Nawet więcej za chwilę pewnie naliczy. Wodę raczej złapał na dohamowaniu. Tak, oczywiście. O! Szeroko, w prawo, Minimalnie minął Szymiego. Ajajaj. Bez uszkodzeń, o dziwo. Trzy sekundy. Marta, 3 sekundy za... Mateuszem. Jak było, tak będzie dbało o opony jak dba, to nie dojedzie do mety, nie ma szans. Zostały im jeszcze 2 okrążenia. 2 okrążenia, także dojedzie na bardzo mocno zużytych oponach. I jestem Pablo. No, szkoda, Pablo. Co mam ci powiedzieć po tym? Oj! Liam. Jedzie po swoje. Tak, Oj, on jeszcze powtórkę jest tutaj, kliknąłem. jakby co. Niechcący. Jest, tak, Liam jest, z nami jedzie, słuchajcie, jakby co, trzyma się dobrze, 43 sekundy przewagi na drugiej pozycji, także no, on się nadaje do D1, nie, ewidentnie. Jak najbardziej, no to jest... Czym jaki manewr zajebisty. No, ten wyprzedzanie Mateusza na tej prostej, no, fajnie to wyglądało. 3,8 sekundy ma do Bubu, natomiast Marta... Wow, aż tyle do zyskał? Mateusza. No tak, no zwróć uwagę, co się dzieje z oponami u Bubu, nie? No plus uszkodzenia. Tył nalewa, no to już jest... Może wytrzyma, szczerze mówiąc.
Aczkolwiek jak za chwilę zaczynają się do hamowania, przyspieszanie i tak dalej, i ta sekwencja ostatnia, ten sektor taki kręty, Tak, no jeszcze jedno to ta kółko opona przejadą. tam naprawdę zajęczy, nie? Jeszcze jedno kółko przejadą. No nie spodziewałem się aż... Nie spodziewałem się aż takiej redukcji czasu ze strony Szymiego. No Mateusz sam sobie zapracował na tą 4. pozycję. Szymi bezbłędnie praktycznie jeździ. Nie wiem, nie zauważyłem, żeby Szymi jakiś błąd popełniał. Błędu. Coś tam może było, jakaś przygoda z pin jeszcze może, czego nie wyłapaliśmy. Ale pod kontrolą ma wszystko. Jedzie No swoje. goni Bubu, ewidentnie goni, mocno. Marta 3 sekundy za Mateuszem. To wciąż 3 sekundy. Ale utrzymuje się. Spadło trochę. Chyba trochę spadło. No to teraz się odspadło. 40 sekund później jest Piotr. 2,8 Warblade, czyli panowie wrócili do siebie. Ale panowie do siebie wrócili. Warblade z uszkodzeniami. Naprawdę, jakby mieli ze sobą jakąś grawitację wspólną. Tak, ale szósta pozycja dla Piotra to jest... To już świetne punkty, to są bardzo mocne punkty. No jest 9 zawodników, było 11, no 2 DNF-y. Meciek też się przebił, zobacz, z ostatniej pozycji. Nic o nim nie mówiliśmy, bo tak naprawdę jechał cały czas sama, jest w tym momencie 8. Tak, 1 sekunda. Szymi. Tak 1 jest. sekunda za Bubu. Widzi bardzo dużą lotkę, widzi po Porsche. Tak, no i to 16 kółko będzie ostatnie. Myślę, że Liam też nie zrobi, właśnie przejechał linię mety i też nie zrobi kolejnego. Oj, Szymi jedzie na średnich oponach. Tak, Szymi jest na średni. Mateusz też ma w słabym stanie te opony, no na pewno lepszym jak Bubu, więc jeszcze może. Szymi teraz za ostro. Mateusz nadrabia mocno, no ale Szymi teraz z błędem. Za mocno Bubu próbuje. może stracić nawet podium, myślę. Mateusz też może tutaj dogonić Bubu. Naprawdę ta jego opona lewa tylna to już jest koniec jej życia. U Mateusza też to zbyt dobrze nie Bardzo wygląda, ale lepiej. Dużo lepiej u Mateusza jest. Fastest lap u Mateusza. Fastest lap. Ale się przebudził. 34,19. No tam... O, a Liam teraz 80 poprawia tego fastest lapa. Warunki na to, że się zdecydowanie musiały poprawić. Tak, Szymi tu teraz na spokojnie. Wystarczy, że do prostej dojadą. Tak, będzie się w streamie. Tak, jest pół sekundy. Zobacz, Bubu musi tak mocno zwalniać, że naprawdę na I to już będzie to. zakręcie, To już będzie ten atak. Mateusz chyba z karą. Pół sekundy kary. Jeszcze mi ta kara potrzebna naprawdę teraz. W tym momencie. I wyprzedza. Szymi ma pozycję drugą, wyprzedza Bubu. Oj, Możecie liczyć Bubu. powoli, ale Bubu... Brawo, Szymi tutaj nie daje. Możecie zacząć liczyć, chociaż te liczenie jeszcze tutaj... 1,6. No Marta straciła teraz. 1,6. Zobacz, Bubu będzie się odgryzał, jest w slipstreamie za Szymim, popycha go. Oj. On wie, że dla niego tutaj ważne jest A, to, nie żeby chce po stracić prostu- pozycji Tak, na rzecz Mateusza, ale te dohamowania są ostre. Ostre te dohamowania od Bubu są. Tak na styk. Dobrze pisze Wolski właśnie. Niego tylko Bubu nie zabije. Mateusz ma karę. Oj, no i to chyba po zawodach. No chyba, że Tak, to już- Bubu przez to, że mu się opona skończy, wyspinuje po prostu. Bo... Pół sekundy, 60. Mateusz też poprawia czas tutaj, szybko jedzie. Tak, ale Trzeci chyba był teraz mi się wydaje, chociaż nie wiem.
A o te 1,5 sekundy kary raczej... No tak, no później tak, tylko chodzi mi tutaj, zobacz, do tego zakrętu, patrz, Mateusz Puka jednak, Bubu nie decyduje się na manewr. Ale No bardziej- Bubu głęboko! O, Bubu przestrzela, tak jest. O, i teraz to Mateusz będzie duża strata czasowa ze strony Bubu i Mateusz ma teraz Tak. szansę Obronić jakby się przed tak. atakiem. przeżyć tą karę. Oj. Liam zakończył wyścig. Congratulations, brawo, Liam. my friend. Masterclass. Good job, good job. Nie, Bubu jednak wraca. Mateusz Szymi tak. odjechał, wyprzedza. Także Szymi P2 tutaj, jak nie popełni błędu, super wynik. No, zrobił co mógł Szymi, nie? Nie Tak, oszukujmy się, jeszcze zrobił co nie mógł dzisiaj. koniec, jeszcze nie koniec. To jeszcze panowie między Marta sobą. jest 2,7 za. Marta na średnich oponach, więc ma dużo więcej przyczepności. No te miękkie jednak umierają pod sam koniec. O, Mateusz Bubu. No zobaczymy, czy będzie ryzyko ze strony... Warblade wyprzedza Piotra. Wydaje mi się, Warblade wyprzedza Piotra. będzie niesamowicie ciężko zrobić cokolwiek. No tutaj I chyba tak zostanie. O, Bo jeszcze tutaj teraz chyba, że jakaś głęboko. kara może, czy coś. Uf. Bubu jakiś... Bubu przepuścił. Co tu się wydarzyło? Co tu Bubu. się wydarzyło na tej końcówce? Bubu chyba przepuścił Mateusza. Tak, No coś ale czuję. dlaczego? Nie wiem, Przepuścił szczerze go? mówiąc. No i panowie raczej na czacie razem gadają, nie wiem. Ale przez to prawie Marta ich tutaj objechała. Tak, Piotr tak, ponownie wyprzedził Warblade'a. Tak, musiał. Może jakaś kara była. Damian już wcześniej skończył wyścig. Nie jechał 16 kuka i teraz 6 dojedzie Piotr. Szósta pozycja dla Piotra. Przetrwał to. Tak, Bardzo brawo. dobre punkty. Przejeżdża przed swoim głównym rywalem Warblade'em. Który kończy wyścig na pozycji numer 7. No i Meciek. Meciek jedzie jeszcze. Tak naprawdę wydostał się z ostatniej pozycji. O, Ale już nie brama zdąży. Nie skończyła. Nie zdążył. O, trochę chyba mało czasu było. No zresztą Liam tam był. 13 Nie lat mogę świetnych. zapisać powtórki jak coś. Ja A mogę. nie, zapisałem. Dobra, spoko. Zapisana jest, ale już mam ostrzeżenie, że mam za mało miejsca. Ciężki wyścig i tak Szymi. Ale Bardzo ostatecznie ciężki wyścig, a rezultat, no, lepszego zobacz, chyba się nie udało dzisiaj wycisnąć, co? zobacz różnicę. Mateusz Bubu, Marta. Marta Marta, piąty wynik, no fenomenalnie pojechała, nie? dla mnie Objechała driver of the day. postawki. Dla mnie naprawdę, driver of the day. No, Też chyba trzeba się poważnie nad tym zastanowić, nie? oczywiście Tutaj. gratulacje dla Liama, to już ostatni wyścig i tym samym mistrzostwo dywizji drugiej i awans do dywizji pierwszej na sezon trzeci. Z miejsca pierwszego. Tak, to Najszybsze masterclass. okrążenie. Tak, Position, i to tak też było. o dużo. 1,2 Tak, sekundy. tutaj, no, jest. Congratulations, my friend. Another win. Congratulations, Liam, yeah, for winning. Mamy na drugiej pozycji Szymiego, który był wszędzie w tym wyścigu i ostatecznie swoją strategią, swoimi oponami, swoją jazdą wypracował. No, taką równą, dobrą jazdą, no wypracował tą pozycję drugą, no zrobił co mógł, zrobił to co musiał zrobić. Tak, No ale Bubu też zrobił to co miał zrobić, tak? Wpadł no po zabrakło prostu tych jak trochę po swoje opon, zabrakło trochę opon, uszkodzenia były, no było niebezpiecznie, ale jednak dowozi tą czwartą pozycję i to jest raczej awans, bo tam była duża różnica, więc Liam, Mateusz i Bubu to są zawodnicy, którzy kwalifikują się do dywizji pierwszej na sezon trzeci Thunder Tak Nova jest. League. A kto z niej spada? No wiemy, że dwie osoby spadają na 100%, no to jest Egze, nasz Molosz i Rabbit już na nie. tą chwilę Rabbit, tak. To są dwie osoby, natomiast jedno miejsce zostaje nieobsadzone.
Jest dwóch kandydatów do Tak, o te tego miejsce spadku, będą że się tak bić powiem. Dragon i Gepard. Tak jest, mój teammate, także będziemy tutaj działać na jego Za 2 korzyść. tygodnie, Będę ponieważ działał w sumie, zobaczymy. Tak, mamy teraz święta przerwę mamy świąteczną. oczywiście, ale Formuła 1 jedzie. Święta. Także będzie co oglądać. Tak jest, Ogólnie będzie się wyścig nudzić. bardzo fajny. Ten deszcz tutaj no, dał nam pikanterii ognia. Do pierwszych pit stopów praktycznie naprawdę jechali wszyscy w miarę jakoś tam równo około siebie, także super. Tak, no ja wciąż jest, no ten wybór opon ze Marta strony naprawdę, Marty. zobacz jak ona sobie poradziła, jeżeli faktycznie ona jechała na tych VR-ach i taką kombinację, no to super. Tak, naprawdę, no, mega robota. Dobranie tych opon mokrych na początek, no przecież ona przeleciała przez wszystkich, dobre kwalifikacje, na starcie po prostu w pewnym momencie na drugim miejscu, później no trochę przygód, a ostatecznie P5 to jest No. giga. Jakby best of the rest, ponieważ no tutaj mamy Liam, Szymi, Mateusz, Bubu, to jednak ci zawodnicy, którzy tam te top 5 obsadzają, no jeszcze Pablo, który no dzisiaj z nami nie jechał niestety, no tutaj, Tak, no szkoda, no naprawdę ogromna szkoda. bo walka o awans by była. Będzie szansa w następnym sezonie. Będzie Na Emulek. pewno będzie się liczył. Tak, będzie Emulek. Pablo Wolski może będzie tutaj regularnie też jeździł. Siara też się pokazywał z na bardzo pewno. dobrej No. strony w tych wyścigach, Mhm. w których jechał, więc D2 raczej będzie się działo. Jak Może, D2. może ktoś ogląda, kto gra w Gran Turismo i chciałby też do nas dołączyć, także zapraszamy na jakieś lobby, polatajcie z nami, jak ktoś by tam chciał. Może wam się spodobamy. Głównie i zapraszamy weekendy. do ligi. Tak. Na tygodniu też, co niektórzy latają. Znajdziecie nas, także zapraszamy. TNT. Thunder Nova TNT Team. Rules. To co, nic, Nagata, no kończąc, zwieńczając jakoś to wszystko, to wiadomo, że to na podsumowanie to przyjdzie jeszcze czas, bo Jak tu się najbardziej. nie da tego opisać w kilku nie ma zdaniach czasu. i przez ten krótki czas, tak, także ja przede wszystkim dziękuję Tobie za obecność, za to, że komentowałeś to ze mną, że naprawdę z ogromną przyjemnością było to dla mnie. Także i w przyszłym roku też sobie życzę tego komentowania. No Mateusz tutaj też zaciera ręce do Tak, on komentarzy. będzie głównym chętnym. Ja raczej będę jako rezerwowy. Teraz jestem jako rezerwowym, ale też mi się przyjemnie komentuje, ogląda te wyścigi jakby z pierwszego zdarzenia. Tak. Także ja bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam też, zawodnikom, którzy bierzecie w tym udział, bo bez Was to tej ligi by nie było. Także też to jest pokłon dla Was, bo naprawdę super, że też swój czas poświęcacie. Dzięki czat też, że jesteście z nami, że tutaj głosujecie, komentujecie. Do To zobaczenia, też się wszystko Piotr. fajnie przydaje. Dokładnie, dziękuję Wam wszystkim. No nic więcej nie mam do dodania, także do zobaczenia na torze. Zapraszamy Was do jazdy. Za 2 Zapraszamy tygodnie do jeszcze nasz komentowania. wyścig. Jeszcze Tak, Bushman jeszcze będziemy wyścig ze sobą rywalizować trochę. Tak, jeszcze ten jeden wyścig nam właśnie tutaj został na tym torze, także Mam nadzieję, też że nie będzie mogę tak się dobry go doczekać. jak ten. Tak, też sobie tego życzę i Tobie też życzę. Dobrze, a więc zamykamy ten cyrk. I tak jest. Dziękujemy Wam, trzymajcie się, jak coś łapa w górę, subskrypcja, au. Na razie, cześć.